Szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Kundla po adwentowej i świątecznej przerwie. Jestem w Czerwi we Włoszech. Jak widzicie, mam bardzo specjalnego gościa, czyli Deę, dosłownie boginię, która ze mną spędziła ostatnie 2 noce. I chciałbym dzisiaj, na początku tego roku, o coś Was poprosić. Chciałbym, aby ten kundel stał się pewnego rodzaju apelem, bo skoro jest początek roku, to może warto przyjąć jakąś perspektywę na ten rok. A jakoś tak się składa, że mnie te pierwsze dni nowego roku i też ostatnie dni starego układają się w jakąś jedną bardzo jasną perspektywę. I o niej właśnie chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Otóż słowem, które dla mnie będzie chyba perspektywą na te najbliższe 12 miesięcy, na ten 2013 rok, jest słowo goście albo gościna. Jest tak, myślę, przynajmniej z 3 powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie świętujemy od dłuższego już czasu, a jeszcze parę dni zostało, święta gościny. Dlatego, że Bóg zagościł między nami i to były najbardziej niewyobrażalne odwiedziny, jakie sobie tylko można wyobrazić. Już dalej Bóg się nie mógł posunąć w bliskości z nami. Po drugie, tak bardzo namacalnie w te święta ci goście się pojawili w moim życiu, bo na naszej Wigilii w łódzkim klasztorze postanowiliśmy w tym roku z braćmi, żeby ten pusty talerz, który zazwyczaj na kogoś czeka, nie był pusty i zaprosiliśmy gościa. I to było bardzo piękne doświadczenie. A po trzecie, sam jestem w gościach. Zostałem zaproszony do włoskiej parafii, gdzie proboszczem jest polski ksiądz Wojtek, właściciel tej cudownej pani, która tutaj leży obok mnie. Człowiek zupełnie niesamowity, ale człowiek też, myślę, z jednej strony bardzo ceniący słowo gościna, dlatego że jest sam. Dlatego, że od 8 lat jest proboszczem tutaj we Włoszech, mieszka sam na parafii i zasadniczo żyje nieustannie w osamotnieniu. Strasznie się cieszę, że mogę tu u niego być. Nie robimy nic specjalnego, nie dokonujemy żadnych wielkich dzieł, po prostu siedzimy, rozmawiamy, ja głaszczę psa, potem jemy, potem znowu siedzimy, potem znowu jemy, a potem znowu jemy i tak dalej. I tak sobie myślę, że to, do czego Pan Bóg mnie zaprasza w tym roku, to do tego, żebym stał się gościem u kogoś. Do tego, żebym jak najczęściej, jak najwięcej był u ludzi, którzy potrzebują kogoś ugościć, dlatego że są sami, którzy potrzebują zapełnienia ich samotności. Myślę, że to jest zupełnie niezwykła i zawrotna perspektywa, bo jak mówi święty Jan, nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, kiedy się nie kocha człowieka, którego się widzi. I dla mnie to będzie właśnie ta perspektywa. Jest też czymś zupełnie niesamowitym, przynajmniej dla mnie, patrzeć na to, jak ksiądz Wojtek funkcjonuje tutaj we Włoszech, mimo że jest sam, to nie zamyka się w jakiejś swojej tęsknocie za bliskością wobec innych, tylko sam wychodzi z tą bliskością. Patrzę sobie na to, w jaki sposób on ewangelizuje i próbuje docierać z Ewangelią do ludzi, którzy tutaj mieszkają. Tutaj prawie nikt nie chodzi do kościoła i ksiądz Wojtek sam do nich chodzi. Codziennie rano jeździmy na stację benzynową, gdzie jest przeurocza pani ekspedientka, u której Wojtek pije kawę. Chwilę z nią rozmawia, ona do kościoła nie chodzi, ale Wojtek zawsze robi jej znak krzyża na czole. Jego podstawowe miejsce ewangelizowania to jadłodajnie i bary, w których można spotkać tutejszych ludzi i tam przy winie i przy jedzeniu można z nimi pogadać. To jest człowiek, który sam potrzebując gości, w gości się udaje. I myślę, że to jest dokładnie ta perspektywa, bo my często stajemy w takiej pozycji, w której domagamy się, żeby tę naszą samotność ktoś zapełnił. Jest takie piękne zdanie świętej Matki Teresy, gdzie ona mówi: Panie Boże, jeżeli będę samotna, to proszę Cię, postaw obok mnie kogoś, kto będzie jeszcze bardziej samotny ode mnie i ja będę mogła zapełnić jego samotność. Myślę, że to dokładnie o to chodzi. Bardzo Was zapraszam, żebyście spróbowali w najbliższym roku zapełnić ludziom samotność. Nawet jeżeli jesteście sami, opuszczeni, nawet jeżeli to Wy przede wszystkim potrzebujecie jakiegoś towarzystwa i potrzebujecie, żeby ktoś wreszcie wszedł w Waszą samotność, to nie patrzcie na to w ten sposób. To Wy wyjdźcie do tych, którzy tej samotności potrzebują. Po to, żeby z nimi być, po to, żeby dać im odrobinę ciepła, po to, żeby z nimi zjeść coś dobrego, po to, żeby doświadczyli Waszej bliskości. Wtedy, jestem przekonany, będą działy się cuda.
Dlatego, że nasza wiara to jest wiara Boga, który jest gościem, który nieustannie wyrusza, żeby z nami być, żeby z nami się spotkać, żeby z nami usiąść do stołu, jak mówi Apokalipsa. I byłoby, myślę, dobrze, żebyśmy odpowiedzieli na ten Jego sposób bycia dokładnie takim samym sposobem bycia. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam z dalekich krajów i mam nadzieję, że niedługo się spotkamy w Polsce i będę mógł zjawić się u Was w gościnie, albo Wy zjawicie się w gościnie u mnie i będziemy mogli wspólnie szukać Pana Boga między nami. Do zobaczenia.